Hej, cześć, tu Mateusz z Mad Max. Ja Was witam ciepło na czytaniu miesięcznym na wrzesień i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby można było wówczas sobie wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? Czyżby tutaj był jakiś wyjazd, który Was bardzo wzmocni, ewentualnie wyjazd, który gdzieś sprawi, że zaraz, co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi kapłanka. Byki, jak Wy się przedstawiacie w tym miesiącu? Bardzo staracie się o coś, albo w ogóle wyjazd, który przytrafi się lub w ogóle był zaplanowany, będzie bardzo intensywny. Wybaczcie. Jaka będzie dla Was rada? Rada to 6 mieczy. No powiem Wam, że już 2 karty są związane z jakąś podróżą. Być może nawet właśnie z rozpoczynaniem nowych przedsięwzięć. I czy to będzie chodziło o relacje, czy o pracę, to już jeszcze później sobie zobaczymy. Czego nie robić, czego unikać? No dobrze. Niezłe czytanie. Tak myślę. Pojawiły się 2 karty związane z podróżą, tak jak już sugerowałem. I 2 karty związane z ambicją i z pracą, ale taką pracą w sensie angażowaniem się w coś. Bardzo emocjonalnie, bardzo tak z ogromną, może nawet nie zawziętością, ale z pieczołowitością. Tak bym gdzieś zasugerował. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta trójki monet i trójka monet może mówić o budowaniu nowych, solidnych fundamentów. Czy te fundamenty będą związane z powrotem do pracy, z urlopu, albo być może przewartościowaniem swojego życia podczas urlopu, czy na przykład, słuchajcie, no tutaj gdzieś ta karta jest związana z ogromną ambicją, to już tak naprawdę zależy od Waszej sytuacji, ale trójka monet, zobaczcie, przedstawia kogoś, kto jest właśnie bardzo zmotywowany, skupiony, wie czego chce i absolutnie do tego dąży. Myślę, że jest to świetny miesiąc za gdzieś szlifowanie języka,
za naukę, powrót do pracy, powrót do nauki. No słuchajcie, wrzesień, wiadomo, zwłaszcza dla uczniów i osób, które pracują właśnie z nimi. Trójka monet też powiedziałbym, że jest tutaj takim poczuciem dla Was, że jakiś nowy etap się dla Was zaczyna. Nowy etap pełen odpowiedzialności i pełen takiego ukierunkowania. Najprawdopodobniej jeśli chodzi o zmiany, które mają wydarzyć się w Waszym życiu. Jaka jest dla Was ogólna energia? Tutaj zobaczcie, jest karta siły, karta mocy, odwagi, pewności siebie i wychodzi gdzieś na to, że będzie to dosyć intensywny miesiąc, w którym raczej dużo się zadzieje, ale dla Was nic po łebkach. Wszystko bardzo skrupulatnie. Mam wrażenie, że tutaj macie jakiś fantastyczny plan działania, którym podążacie. I w ogóle co by się nie działo, to w tym miesiącu podchodzicie do wszystkiego z taką właśnie pewnością siebie, z takim, słuchajcie, zmierzaniem do celu bez jakichś takich przeszkód po drodze. Mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo dobry czas dla osób, które wracają do pracy, do szkoły lub w ogóle rozpoczynają gdzieś nową pracę lub szkołę. Tutaj też, słuchajcie, dla osób świetny przekaz, które gdzieś rozwijają swoją pasję. Tutaj tak naprawdę patrzycie tylko i wyłącznie właśnie w tą stronę, którą gdzieś wytycza Wam Wasza pasja, a cała reszta jest tylko dodatkiem, co nie znaczy, że gdzieś nie umiecie się tym cieszyć. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Rydwanu i Rydwan to jest karta, która mogłaby być związana z jakąś podróżą, z wyjazdem, więc być może ktoś bardzo się spełnia podczas właśnie podróży. Być może fotografując, opisując, czy gdzieś może oceniając w jakiś sposób. To już w zależności od tego, w jaki sposób lubicie podróżować i gdzie będziecie podróżować. Ale jeśli chodzi o Rydwan, to ta karta też mogłaby mówić o takim pędzie, o takim szybkim, rzeczywiście jasnym ruszaniu do przodu, więc jeśli do tej pory był jakiś marazm, czy to jeśli chodzi o Wasze samopoczucie, czy na przykład nie było tutaj za dużo motywacji do zrobienia czegoś, może odwagi do rozpoczęcia, to mam wrażenie, że tutaj jest. Ale w ogóle Rydwan mógłby, słuchajcie, mówić o kontroli, bo zobaczcie, tutaj jest przedstawiona Baba Jaga, która złapała w sidła 2 ptaki, sowę i kruka. To są bardzo mądre ptaki, trudno je złapać, tak myślę, ale ona gdzieś znalazła sposób, swoją siłą, swoją umiejętnością właśnie kontrolowania sytuacji. No i tak w wielkim skrócie byki kontrolują sytuację, są bardzo pewne siebie, angażują się, nic po łebkach, bardzo, że tak powiem, skrupulatnie. Tutaj może być też wyjazd i co? I tyle. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, do przeszłości odchodzi karta kapłanki i powiem szczerze, że patrząc na ten cały rozkład, to ja bym powiedział, że odchodzi do przeszłości jakaś konieczność, albo może niekonieczność. Takie poczucie, że jeszcze tyle przede mną, jeszcze tyle muszę się nauczyć i zdobyć, póki na przykład do upragnionego celu dojdę. Mi się wydaje, że tutaj właśnie bardziej byki są tak jakby przekonane o swojej pewności, racji, wiedzy i tylko i wyłącznie ją mogą gdzieś rozwijać. O, motocykl za oknem. Rozwijać, ale nie potrzebują uczyć się gdzieś od początku. Ja mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Karta kapłanki mogłaby tutaj, słuchajcie, mówić o czymś ukrytym, niejasnym. I dlatego powiedziałbym, że pewne sprawy ruszają do przodu, ale też za pośrednictwem właśnie byków. Czyli tutaj macie odwagę i siłę do tego, aby na przykład z takiego planowania i myślenia na przykład o zmianie, już tutaj właśnie przychodzicie do robienia tego, do tej zmiany na przykład.
zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta dziesiątki buław, a dziesiątka buław to karta przedstawiająca taką babuleńkę, która gdzieś niesie na swoich barkach te buławy i jest to karta ambicji, karta ciężkiej pracy, no i rzeczywiście jakiegoś byczego uparcia, tak bym powiedział, bo tutaj pomimo jakichś niesprzyjających warunków atmosferycznych ta babuleńka się bardzo angażuje i no tutaj znowu podkreślę, że jest ogromna siła, odwaga i bardzo duża ambicja. Byki stawiają sobie bardzo takie konkretne i wysokie cele, wysoko stawiają sobie gdzieś poprzeczkę. Wybaczcie. Słuchajcie, to też może być związane z podjęciem decyzji, tak teraz mi przyszło do głowy, o zmianie swojego trybu życia, na przykład na bardziej koczowniczy, jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta szóstki mieczy i szóstka mieczy sugerowałaby właśnie jakieś wyruszenie do przodu i pozostawienie za sobą bez skrupułów, bez patrzenia w przeszłość, bez patrzenia tutaj za siebie, do czegoś, co już dłużej Wam nie służy i naprawdę, jeśli nie czujecie się dobrze w swojej pracy, w swoim mieszkaniu, w jakiejś relacji, to gdzieś tutaj mam wrażenie, a w Radzie jest, żeby rzeczywiście ruszyć do przodu, bo ta siła niesamowita i pewność siebie, którą macie w tym miesiącu, no powinna zostać spożytkowana, bo być może taka siła i energia, no nie będzie się zdarzała zbyt często. Czego nie robić, czego unikać? I zobaczcie, tutaj jest szóstka kielichów i ta karta, momento, mogłaby właśnie, słuchajcie, mówić o jakimś rozmarzeniu i zaglądaniu w przeszłość. Czyli dosłownie, to jest to, co powiedziałem wcześniej. Wyruszyć do przodu, zostawić za sobą pewien etap. Nie żyć w iluzji, że coś samo się zmieni, tylko raczej gdzieś tutaj ruszyć do boju. Jeśli chcecie na przykład starać się o czyjeś względy, o czyjeś serce, to tutaj też karty mówią na tej zasadzie. A właściwie nie tylko jeśli chodzi o staranie się o czyjeś względy, ale w ogóle. Karty mówią tak, raz się żyje, wykorzystać trzeba rzeczywiście ten moment, bo tak naprawdę nie wiemy, ile gdzieś tutaj pobędziemy na tej ziemi. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. O, słuchajcie, tutaj może być nowa relacja albo budowanie obecnej. Jak Wy się przedstawiacie? Budowanie obecnej w sensie, że z kimś, kogo już znacie, ewentualnie umacnianie relacji takiej już romantycznej, która trwa od jakiegoś czasu. No słuchajcie, od razu pokażę, że macie tutaj dwóch króli, kielichów i mieczy. To tak jakby tutaj była walka u kogoś pomiędzy sercem a rozumem. Na przykład. Jaka będzie dla Was rada? Byki, czego nie robić, czego raczej unikać, jeśli chodzi o miłość i uczucia we wrześniu? No dobrze, słuchajcie. Miesiąc, w którym najprawdopodobniej należy podjąć jakiś wybór albo
wyzwanie, podjąć wybór, ale powiedziałem, no zdecydować się po prostu. Ale w ogóle ja mam wrażenie, że tutaj może nawet będzie w czym przebierać, jeśli chodzi o single. Zacznijmy od tego, że z przełożenia 7 kielichów dla związków mogłaby mówić o pewnego rodzaju bujaniu w obłokach i mam wrażenie, że z tego bujania w obłokach schodzicie na ziemię. I to jest miesiąc, w którym rzeczywiście wypadałoby podjąć jakieś decyzje i pewne kroki ku zaręczynom, ku czemuś więcej, jeśli chcecie, ku wspólnej inwestycji, ku planowaniu wspólnej przyszłości. Tutaj jest dosłownie skupienie się i zejście na ziemię, jeśli chodzi o przyszłość waszej relacji. Czeka was wspólna decyzja. Z przełożenia dla singli 7 kielichów może sugerować rozmarzenie, ale też, słuchajcie, wielość wyborów, bo tych kielichów jest aż 7 i no tutaj gdzieś wychodzi na to, że byki nie umieją odpędzić się od adoratorów lub w ogóle zastanawiacie się, czy nie dać szansy komuś, kto już jest w waszym życiu. I nie mówię o kimś wracającym z przeszłości. Tutaj zobaczcie, dla związków w ogólnej energii jest król mieczy. I król mieczy mógłby wskazywać na trygon powietrza, czyli bliźnięta, waga lub wodnik. Ewentualnie w ogóle na osobę, która jest taka dyplomatyczna, która nie jest jakoś bardzo wylewna, nie jest jakoś bardzo emocjonalna i przy tym nie krzywdzi drugiej osoby taką swoją emocjonalnością. Tutaj widzę, że jest to miesiąc rzeczywiście podjęcia ważnych decyzji i w ogóle rozmawiania ze sobą poważnie o przyszłości. I ja wiem, że to tak mogło zabrzmieć dosyć, może nawet nie negatywnie, ale trudno, ale nie. Tutaj jest bardzo dobry przekaz. Umiejętność, tutaj widzę rozmowy, takiej empatii, jedno drugiego słucha i gdzieś, tutaj jest taki zdrowy egoizm, że ja wiem, że mam swoją przestrzeń i że jestem dla siebie ważny, ale też wiem, że druga osoba gdzieś w tym związku zasługuje na to samo. Bardzo dobrze. Zobaczcie, dla singli w ogólnej energii ten król mieczy mógłby właśnie sugerować bliźnięta, waga lub wodnika, czyli trygon powietrza. Ewentualnie takie w ogóle bardzo rozumowe podejście do sytuacji, do randkowania, do relacji i związków, czyli tutaj gdzieś bardzo tak jakby uważacie, żeby nie popełnić tych samych błędów co kiedyś. Gdzieś tutaj nie odrzucacie czerwonych flag, nie angażujecie się tak szybko od razu po 2 czy 3 spotkaniach, bo wiecie, że to raczej nie wróży nic dobrego. Tutaj widzę taką dojrzałość dla osób w związkach i jeśli chodzi o single. I tutaj mogło tak zabrzmieć, że wy tutaj bardzo się tak staracie, żeby tylko kogoś nie zranić albo żeby ktoś was nie zranił. To wam bardzo naturalnie przychodzi ta dojrzałość. Słuchajcie, partner lub partnerka pokazuje się jako karta pazia monet. I paź monet jest studentem bądź uczniem. W każdym razie na pewno jest osobą, która bardzo się stara, bardzo zabiega. Jest taka skrupulatna i przykłada się do czego? No gdzieś do tego, żeby na przykład wspólnie decydować, żeby gdzieś wspólnie pokonywać pewne problemy. Tutaj gdzieś bardzo chcę usystematyzowania, jeśli coś jest pomiędzy wami nie tak i rzeczywiście określenia jakichś zasad, żeby było tylko i wyłącznie na tak, albo żeby po prostu łatwiej było się wam komunikować. Zobaczcie, do singli ten paź monet przychodzący mógłby mówić o zupełnie nowej relacji. Być może z kimś młodszym albo nie do końca tak jakby poza waszą ligą, że tak powiem, niespodziewane. Ewentualnie osoba, która już gdzieś jest w waszym życiu i tu jest jakaś dobra baza pomiędzy wami w postaci przyjaźni, znajomości, zaufania, ale na pewno jakaś relacja może tutaj rozkwitnąć. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta króla kielichów.
A król kielichów właśnie jest taki, no w sumie emocjonalny, ale na szczęście go ten król mieczy tutaj balansuje. Natomiast jesteście osobami, które są czułe, które są kochające, wspierające, bo tutaj też mam wrażenie, że zawodowo będzie sporo wyzwań u partnera bądź partnerki, albo jakieś właśnie inwestycje, co może troszeczkę podburzać jedno z Was. Król kielichów też jest osobą, która wybacza, daje kolejną szansę, bo jest rodzinna i zależy jej gdzieś na szczerej relacji i taką macie, myślę, przynajmniej w tym miesiącu. Jeśli chodzi o single, to Wy przedstawiacie się jako król kielichów, czyli osoba, która jest pełna miłości, która jest czuła, która gdzieś jest być może właśnie zakochana, ale nie na takiej zasadzie, że jest tutaj jakieś zauroczenie i motylki w brzuchu takie nastoletnie, tylko jakieś dojrzalsze uczucie, być może którą zrodzi się pomiędzy Wami, a osobą, którą już znacie. Król kielichów w ogóle mówi, że tutaj nie ma braków emocjonalnych i to jest bardzo dobry start, żeby zbudować poważną relację. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta, karta czego? Karta głupca. Karta, która jest zerową w wielkich arkanach, więc mogłaby mówić o nowej wspólnej przygodzie. Więc tak, inwestujcie razem, zaręczajcie się lub budujcie razem dom, wyruszajcie razem w podróż, rozpoczynajcie razem jakieś przedsięwzięcie, które będzie dla Was wspólną pasją. Ale też w Radzie jest, żeby dać komuś szansę i wybaczyć ewentualnie. W Radzie dla singli ten głupiec mógłby właśnie sugerować, żeby dać komuś rzeczywiście szansę, jeśli ktoś jest już w Waszym życiu lub jeśli ktoś pojawi się nowy w Waszym otoczeniu. Wydaje mi się, że tutaj raczej no nie dacie się jakoś zbałamucić zbyt wcześnie, albo nie widzę, żebyście tutaj byli jakimiś osobami, które bardzo na dystans, tak że po prostu nie podchodź i ktoś się szybko zniechęca. Nie, ale uważajcie ewentualnie, żeby nie wchodzić z takiej skrajności w skrajność. Obserwujcie siebie po prostu. W każdym razie karta mówi, żeby dać szansę jakiejś relacji. Albo w ogóle, żeby randkować, bo coś tam Was czeka. Czego nie robić dla związków, czego unikać? 6 kielichów i to może być zaglądanie w przeszłość i wypominanie komuś żali z przeszłości. Ewentualnie, słuchajcie, no tutaj właśnie, żeby nie było takiej iluzji, no to przyda się rzeczywiście określić jakieś zasady pomiędzy Wami. Czego oczekujecie od tej relacji na przykład, jeśli chodzi o taką szerszą perspektywę na przyszłość? Czy macie właśnie wspólne cele? Czy macie wspólne pasje? W Radzie było, żeby coś takiego mieć, posiadać. 6 kielichów też mówi, aby... Chyba tyle, bo tutaj może lepiej nie wymyślać. Czego nie robić dla singli? 6 kielichów. No słuchajcie, to jest karta przeszłości lub iluzji. Ależ te motocykle tutaj dają po prostu za oknem. Nie żyć przeszłością, nie myśleć o kimś z przeszłości, nie porównywać wszystkich nowo poznanych osób do ludzi z przeszłości. Dawać innym kredyt zaufania, ale też rzeczywiście obserwować, czy aby ten schemat z przyszłości nie wchodzi u Was automatycznie, czy rzeczywiście te osoby są podobne do kogoś. Wtedy na pewno już jesteście bogatsze o doświadczenia, o jakąś wiedzę i wiecie, jak z nimi postępować. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Dużo mieczy, słuchajcie, w tym Waszym czytaniu na wrzesień. Ale to dobrze, bo tutaj jest rozum, logika, myślenie, mądrość i trygon powietrza, gźnięta waga i wodnik.
Co do Was przychodzi, co się pojawia? Być może jakaś kobieta, która chętnie Wam pomoże. Ale zaraz to wytłumaczę. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, to tak jakby na tej zasadzie, jakby jakaś kobieta odeszła od Was z pracy, teraz czy jakiś czas temu, i chce Was, że tak powiem, ze sobą ściągnąć. Być może byk, panna, koziorożec albo bliźnięta waga, wodnik. Słuchajcie, w czytaniu na miłość i uczucia było 2 króli, a tutaj w pracy i w finansach 2 królowe. Jaka będzie dla Was rada? Pilnować swego i nie chodzi mi tutaj, żeby uważać na oszustów, chociaż no to zawsze, prawda? Ale bardziej, żeby tutaj gdzieś postawić na swoim, czego nie robić, czego unikać. Postawić na swoim, zaraz Wam powiem dlaczego. Słuchajcie, powiem tak, jeśli chodzi o zmiany, tutaj akurat jakiejś wielkiej zmian nie widzę, ale jeśli mają jakieś przyjść, to pokazać się jest z jak najlepszej strony, nawet troszeczkę tam podkręcić swój wizerunek, dlatego że gdzieś tutaj możecie na tym dużo zyskać. Też słuchajcie, z tym podkręceniem wizerunku, to po prostu chodzi o to, żeby spojrzeć na siebie profesjonalniej, a nie na przykład patrząc na swoje wady tylko i wyłącznie i brak wiary w siebie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo dla przyszłych pracodawców naprawdę jesteście bardzo atrakcyjnymi pracownikami, tylko niepotrzebnie możecie sobie umniejszać. I tutaj też widzę, że jeśli nie będzie zmiany, tylko zostajecie w obecnym miejscu pracy, musi być postawienie jasno granic i musi być plan na najbliższe miesiące, lata i tak dalej. Co Wasz pracodawca zrobi, żeby Was przy sobie zatrzymać, żeby dać Wam rozwój i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, z przełożenia jest 8 mieczy i jest to karta autosabotażu. Na początku komuś może się wracać do szkoły lub do pracy trudno, ale też w ogóle jest to karta, która sugeruje brak wiary w siebie i gdzieś tak naprawdę umniejszanie sobie właśnie zupełnie niepotrzebnie. No ewentualnie jest tutaj ktoś, komu bardzo pomagacie w edukacji i w pracy. Być może gdzieś jest to Wasze dziecko, jesteście czymś opiekunem, albo przyjacielowi pomagacie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta rycerza mieczy, który właśnie walczy w imię wyższych wartości. No w ogóle walczy o to, co mu się należy, umie się sprzedać, umie dyplomatycznie rozmawiać. Czy jest przebiegły? Może trochę, ale ta przebiegłość nie jest powiązana z wyrachowaniem. I tutaj mam wrażenie, że w tym miesiącu jest bardzo dużo do wywalczenia. Czy w nowym miejscu pracy, czy rzeczywiście w obecnym. Tutaj naprawdę gdzieś trzeba zerwać więzy, tutaj gdzieś maskę z twarzy i zacząć mówić. Jakie są Wasze wymagania i potrzeby w pracy, po prostu, bo tutaj też jest, widzę tak, że pracodawca raczej nie da Wam podwyżki lub awansu, jak nie poprosicie. Co do Was przychodzi, to jest królowa buław i królowa buław może być właśnie kobietą, która gdzieś
chce Wam pomóc lub do siebie ściągnąć, na przykład w innym dziale czy w innej firmie. Ewentualnie królowa buław to jest Wasza energia, bo ona jest taka pewna siebie, zorganizowana, umie przewodzić, jest taka naprawdę, czuje się na miejscu, umie gdzieś tutaj delegować zadania i też słuchajcie, ona nie obawia się gdzieś tutaj tak jakby dopilnować swego i tutaj swoich granic zaznaczyć. Tak bym zasugerował. Tutaj naprawdę, znowu to podkreślę, możecie bardzo dużo zyskać w tym miesiącu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Rydwanu. I teraz tak, ta karta mogłaby tutaj sugerować, że może rzeczywiście nie trzeba będzie aż tak bardzo się nagimnastykować, jak by Wam się wydawało, żeby rzeczywiście osiągnąć jakiś konkretny cel. Być może właśnie poprzez to umniejszanie sobie wydaje Wam się, że podwyżka jest nieosiągalna, bo przecież ja nic takiego nie robię, takiego ponad po prostu szereg, czy ponad normę, żeby tutaj dostawać podwyżkę. Nie, właśnie jest wręcz przeciwnie. Tutaj docenić siebie i też bym powiedział, żeby uwierzyć w to, że tutaj naprawdę macie moc sprawczą w momencie, gdy porozmawiacie, i w odpowiedni sposób przedstawicie swoje argumenty. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta królowej monet z kolei. I fantastycznie, bo ta karta właśnie przedstawia kogoś z trygonu Ziemi, czyli barana, byka, panny lub koziorożca, więc jesteście w swojej energii. Królowa monet jest zdrową egoistką, gdzieś tutaj naprawdę myśli o sobie i nie daje z siebie 200% w momencie, gdy wszyscy się obijają, tylko na przykład prosi o podwyżkę i ewentualnie też obmyśla plan, na przykład z szefostwem, jak zrobić tak, żeby inni się przestali obijać. Na przykład to jest taka mądrość, dojrzałość, umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w pracy. Bardzo dobrze. Zobaczcie, w razie jest dla Was 4 monet. I 4 monet sugeruje, żeby coś rzeczywiście przytrzymać przy sobie. A co? Pieniążki, które Wam się należą. Czyli prosić o podwyżkę, słuchajcie, negocjować warunki umowy, rozmawiać o awansach na przykład. Tutaj też jest powiedziane, bo zobaczcie, tutaj właśnie ta postać na karcie 4 monet tutaj ma jakieś monety w swoim jakimś kufrze, jakiś tutaj ma skarb i jest to informacja, żeby rzeczywiście pomyśleć o sobie jak o skarbie, o swoim doświadczeniu, o swoim wykształceniu, zaangażowaniu i gdzieś to powinno być waszą taką kartą przetargową. Może nie zmieniam pracy, ale wiedz pracodawco, też oczywiście w inny sposób, że ja się rozglądam i że mam na tyle doświadczenia i gdzieś tutaj dobre znajomości, że inni też mogą rzeczywiście mi pomóc gdzieś zmienić. Ewentualnie już dostaję propozycje, ale jako, że jestem tutaj od wielu lat w tej firmie, to niechętnie ją zmienię, ale też potrzebuję rozwoju i więcej kasy. Coś na tej zasadzie. Tylko oczywiście ładniej. Czego nie robić, czego unikać? Karta wieży. Jeśli chodzi o kłótnie o pieniądze, też bym nie polecał. Tutaj raczej mądrze, dojrzale, z wykorzystaniem wiedzy swojej i też osób trzecich, które znają się na jakichś mediacjach, negocjacjach i tak dalej. Wieża też mówi, żeby dzielić się obowiązkami, dlatego że może być tak, że jest tutaj bardzo duże zaangażowanie z Waszej strony, mimo że nawet może jest niepotrzebne momentami i przez to mogą być pewne kontuzje, takie fizyczne. I tutaj jest powiedziane, żeby dzielić się obowiązkami, nie pracować samemu bądź samej ponad swoje siły, bo to nie o to chodzi. Ewentualnie jeśli szefostwo zbywa i mówi, że tak będzie podwyżka za miesiąc, już to mówią od pół roku, to tutaj słuchajcie, trzeba rzeczywiście pewne działania podjąć, żeby rzeczywiście przybliżyć się do tego, co
tam wam naopowiadali. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.